Cześć siemanko, roboty ciąg dalszy. Bierzemy się za amortyzatory i sprężyny. Sprężyny mamy kupione od Diesla. One są troszkę grubsze i chyba troszkę dłuższe, bo ten samochód jest za niski jak na nasze drogi i się praktycznie o wszystko haczy miską olejową. Amortyzatory wymieniamy, bo już są siadnięte i przy okazji założymy trochę mocniejsze sprężyny. No zobaczcie tutaj. Tu jest 10,5 cm. No 11 można powiedzieć, ale to jest dosyć wysoki punkt tutaj. Zobaczcie tam, jak jest nisko osłona od miski olejowej. No i praktycznie miska jest niedużo wyżej. Tu jest już zderzak, nakładka ta połamana, no bo to praktycznie haczyło po ziemi. Zobaczymy później porównanie, jak to będzie po wymianie. Tą śrubę od łącznika mamy odkręconą, nasadka 16. Odpinamy sobie przewód od ABS-u. Tu jest po prostu wciśnięty, żeby go nie urwać, i jeżeli macie podpięty, to też odpinamy przewód hamulcowy. Klucz 18, nasadka 18 i odkręcamy tą dużą śrubę przy amortyzatorze. Deo Tools dał radę. Teraz na razie tam góry nie mam odkręconej, bo ostatnio jak odkręciłem górę, to miałem problem. Góry na razie nie mam odkręconej i teraz sobie pukam tutaj w zwrotnicę i to powinno nam wychodzić. I amortyzator nam ładnie wyskoczył. Teraz przechodzimy do góry. Ściągamy sobie ten kapturek śmieszny. I teraz musimy to odkręcić. Można tutaj złapać to sobie imbusem i kręcić normalnie kluczem, ale ja spróbuję to kluczem udarowym, wtedy nie będę musiał tego przytrzymywać. Nasadka 22 i próbujemy. Pięknie. Jest odkręcone, to sobie zostawiam. I mamy odkręcony amortyzator. Druga strona nam tak pięknie nie szła, a tutaj elegancko. Tutaj musimy ścisnąć sprężynę. Ściągacze mam założone, ściągacze zakładamy tak zawsze, żeby z jednej i z drugiej strony było. I zawsze, żeby łapało jak najwięcej zwojów, wtedy ją ładnie ściśnie. Bo tak jak złapiemy na przykład tylko za 2 zwoje, no to będzie dupa. Tu wkładamy grzechotkę i sobie kręcimy. Ale ja pójdę na łatwiznę trochę i spróbuję tak, ale delikatnie, żeby nie przesadzić. To chociaż trzeba uważać, bo żeby nie wystrzeliło. Ale już się sprężyna poluźnia. Jeszcze troszkę. Dobra, już mamy luźne. Teraz możemy odkręcić tą śrubę. Tutaj tak samo nasadka 22.
Mamy odkręcone. Poducha, nakrętka, łożysko, talerzyk. Teraz musimy odkręcić sobie ściągacze z tej starej sprężyny, bo nam się te ściągacze za chwilę przydadzą. Nowe sprężyny są dłuższe, jak widać, no i są grubsze, tam ponad milimetr grubości, ale widać, że są takie masywniejsze, no i samo to, że są dłuższe, tak nie wiem ile, ale no widać, no nie będę tego mierzył, bo mi się już nie chce. Trzeba to składać i ściskamy delikatnie. Ja to ostatnio kręciłem grzechotką, to powiem Wam, że kupa roboty. No a tutaj przy tym to jest praktycznie chwila, moment. Tutaj przychodzi taka guma. Na razie to ściągnę. Tutaj przychodzi taka guma. I na to przychodzi słona. Teraz sprężyna. Teraz zakładamy ten talerzyk. Będziemy jeść kolację. Zakładamy sobie talerzyk. Teraz zakładamy łożysko tymi ząbkami w dół. I teraz mam taki dylemat, bo w tym amortyzatorze poduszka była skręcona tą nakrętką, no i ona się trzymała. Poprzedni amortyzator, jak wymienialiśmy, to nakrętka była nakręcona i poducha była nałożona na górę. No i w tej poduszce to się jakoś trzymało. Która to była? To była ta. A z tamtej strony nakrętka była pod spodem, ale się nie dziwię, bo ta nakrętka normalnie przejdzie przez tą dziurę. Tak samo w nowej poduszce. Jak ja to przykręcę z góry, to ta nakrętka normalnie tutaj przechodzi. Także nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale tam było w taki sposób to poskładane. Była najpierw nakrętka, wtedy była nałożona poduszka luzem i to było tak przymocowane. Zerknąłem na necie, znalazłem jakieś zdjęcie i na to wychodzi, że najpierw się przykręca, najpierw idzie talerzyk, wtedy idzie łożysko, wtedy nakrętka i dopiero wtedy ta guma. No i wtedy to tam wkładamy i skręcamy. Czyli ta strona była inaczej zrobiona niż ta poprzednia, ale my daliśmy to osobno, także zrobione dobrze. Eleganckie ściągacze. Drogie nie były, ale sprawę bardzo ułatwiły. Bo bez nich no to by się tego nie zrobiło. No, nie ma jak. Nauczony poprzednim amortyzatorem, wezmę sobie papier ścierny i sobie tutaj wyczyszczę to gniazdo.
Przed wkładaniem tego tam do góry trzeba sobie założyć poduszkę, bo później się jej nie wsadzi. Nie chcę wejść, widać jak tutaj zdrapuję farbę. Ja podejrzewam, że to jest tak spasowane, że właśnie ta grubość farby tutaj po całości jak jest, to właśnie coś blokuje. Wezmę to może lekko szlifnę. Raczej nic się z tym nie powinno stać. Tutaj jest taki ząbek. On powinien właśnie tam wejść w to wcięcie. Teraz z tej strony mamy tam sporo miejsca od góry, żeby w ogóle to wszystko mocować. A z tamtej strony jak robiliśmy, to nie szło po prostu wsadzić tego amortyzatora. Bo tak było mało miejsca. Tutaj jest, tam też wtedy było na dół opuszczone, a i tak było mniej miejsca. Nie wiem dlaczego. Wezmę sobie teraz lewarkiem, podeprę tam od dołu i będę po prostu podnosił. Wtedy przykręcę tą śrubę i podejrzewam, że mi to wciśnie ten amortyzator. Siła tego lewarka właśnie wciśnie go do środka, bo tak nie idzie go wcisnąć, a nie będę młotem walił w nowy amortyzator. Tutaj już siedzi. Założę teraz to. Dam nową nakrętkę. I w sumie już to mogę skręcić. Podlewarowałem go. Póki co to mi się samochód bardziej podniósł niż wcisnął, ale zauważyłem, że jak uderzam w zwrotnicę, to wcale nie idzie. Wahacz podlewarowałem. Wziąłem sobie taki sprzęt i taki i wsadziłem tutaj w to miejsce, o, w tą szparkę tutaj, co się wkłada śrubę. No tutaj jest takie rozcięcie po środku, co ma wejść właśnie to takie jakby zabezpieczenie, to blokada. I tam puknąłem chyba ze 3 razy i amortyzator sam strzelił do góry i wskoczył na miejsce. Po prostu tam się lekko rozwarło i on sobie wskoczył. Tu był napięty, u góry jest przykręcony, także no gdzieś musiał pójść. Przykręcamy tą śrubę długą, zapinamy sobie przewody. Dobra, ten przewód nie był przypięty, to nie będę go tu wciskał. Sprawdzamy jeszcze dokręcenie śrub. I to koniec roboty. Za chwilę zobaczymy, jak w wysokości się zmieniło. Myślę, że będzie zauważalna różnica. I nie zapominamy przykręcić jeszcze łącznika stabilizatora. Tą śrubę od amortyzatora i tą śrubę też posmarowałem smarem grafitowym. Chociaż troszkę, tak żeby... Wcześniej nie posmarowałem niczym.
nie miałem żadnego smaru pod ręką. I dokręcamy to wszystko. Amortyzatory wymienione, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak tutaj było odtąd do deski około 10 cm, to teraz jest około 20 cm. Czyli 10 cm poszło w górę. I powiem Wam tak, wcześniej tam na tamtym filmie będzie widać, jak jest nisko miska do deski. A teraz tutaj, to jest chyba taki dość niski punkt, to tutaj jest 12 cm. No i teraz można jeździć tym samochodem, bo tam była miska tak, o, ta osłona była tak niziutko, że praktycznie wszędzie się haczyło. Nawet drobne kolejny były na drodze, to już było. No i zaraz strach o miskę olejową, bo jednak no osłona niby tam chroni, ale mocne walnięcie to nawet taka plastikowa osłona za dużo nie pomoże. Także robota wykonana. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Na pewno będzie więcej filmów z jakichś napraw samochodów i jakichś innych garażowych rzeczy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!